Ta potrawa przypomina bigos. Składa się z kapusty kiszonej, mnóstwa różnych mięs i innych dodatków. Jest pyszna i łatwa do zrobienia. Zresztą sami zobaczcie. Witamy Was serdecznie, drodzy widzowie, i witamy siebie nawzajem. Cześć, Żeluś. Cześć widzowie, dawno mnie nie widzieliście, mam nadzieję, że styliliście się o mnie. Tak, to jest, jeżeli wiecie, to wiecie, jeżeli nie wiecie, to jest mój dobry przyjaciel, Bułgar, który Polskę bardzo lubi i często u mnie gości, i dzisiaj nam pokaże, jak zrobić coś bardzo, bardzo fajnego, co ja już kiedyś miałem okazję spróbować. A to się nazywa? Kapama. Kapama. I to jest, powiedzmy, pewnego rodzaju nasz bigos, ale bardzo się jednak różni, chociaż co do zasady jest taki. I ja, w związku z tym, że to on będzie wykonywał, pozwolę sobie tylko króciutko powiedzieć, co mamy na stole, a potem już głos oddaję mistrzowi. Ja tylko powiem na początku, nie wiem czy ktoś od was nie będzie mnie, nie wiem jak to powiedzieć, nie będzie miał pretensji, bo powiem, że większość ludzi, Polaków, bo ja zazwyczaj każdy rok jestem tutaj na Sylwestra i robimy ta kapama. I mówię, że Polacy, którzy to spróbowali, to mówią, że jakoś odejdą od waszego bigosu. Także patrzcie teraz, co będzie w środku, jak to będzie gotowane i końcowy efekt tego. I zobaczycie, o co chodzi. Nie robię reklamy, po prostu to mówię od serca. Czyli, że kapama jest lepsza od bigosu. No to się naraziłeś, muszę Ci powiedzieć. Ale nie, ja powiem wam takie coś. Nie chodzi o to, który jest smaczniejszy, bo bigos jest wspaniała rzecz, ale bigos się robi ciężko. A tutaj kapama to jest bardzo łatwa do robienia i efekt jest ten sam. I to powiem tak, to jest prawda, że to jest naprawdę banalnie proste. I to tak samo jak nasz bigos jest, może być, bo nie musi, może być utylizacją tego, co nam pozostało. Właśnie Żelo powiedział, że spędza Sylwestra. Wczoraj żeśmy witali Nowy Rok, No. otwieraliśmy szampany, a dzisiaj zużyjemy trochę tego, co nam zostało, ale tak jak powiedziałem, to co zużyte, to zużyte. Jeżeli chcecie, możecie 100% składników kupić w sklepie i zrobić to samo, prawda? Tak, albo z lodówki, jak wam coś zostanie, też można zrobić. Dokładnie jak bigos. Dokładnie. No i ja teraz tak pokrótce, co my tu mamy. Mamy boczek wędzony, mamy jakieś okrawki z wędzonych mięs, mamy kiełbasę, taką zwykłą, jakąś tam śląską, czy cokolwiek innego, coś w tym stylu w każdym bądź razie. Mięso, praktycznie dowolne. Tu mamy Tak, łopatkę, no. ale może być dowolne. Może łopatka, może każde mięso pasuje. Nawet może być nie wieprzowina też. No, biała kiełbasa, a z przypraw mamy tutaj, z dodatków pora jeszcze mamy i kiszoną kapustę. Zasada. Tego musi być dużo. Z przypraw mamy odrobinę mielonego angielskiego ziela, przy czym wolałbyś Tak. całe. Całe. Ja bym wolał, ale mamy mielone, także dodamy. Pół łyżeczki, kilka listków laurowych, papryka słodka w proszku, Tak, jak dużo. widać, no to jest te 5-6 łyżeczek tutaj tego. A to? A to jest papryka czerwona, suszona, krojona. No, damy to bliżej do kamery. Tak. O. Tak to wygląda i ona ma niesamowity zapach i smak też dodaje. I tego będzie na dużo z tego, co widzę. Tak. A nie, my nie zużyjemy wszystko w związku z tym, że mamy naczynie nieduże i w związku z tym, że kapusta będzie mieszane, to dodajemy tyle, żeby było normalnie wyglądało. To wszystko w filmie się zobaczy. Czyli bardziej na wygląd. Tak. Naczynie, bo wspomniałeś o naczyniu. My tutaj mamy oryginalne naczynie, które przyjechało z Bułgarii. Widać go tam? No widać go, myślę, i będzie go potem na filmie widać. Jak to się nazywa u Was? Giuwecz. Giuwecz. Można użyć praktycznie dowolnego naczynia żaroodpornego albo czegoś w stylu garnka rzymskiego, też się sprawdzi, Tak, prawda? oczywiście. No, to jest ładne, estetyczne. Przepraszam. Coś w gardle wleciało. I co my tu jeszcze mamy? Mamy też szklankę wina wytrawnego. Tak, wytrawne obowiązkowo. Może być białe, lepiej czerwone, ale jak nie ma czerwone, to białe i wytrawne, żeby nie było słodkie. I powinien być smalec, ale myśmy wczoraj robili golonkę i z trochę nam golonki- się wytopiło i to, co nam się wytopiło, trochę tego dodamy zamiast smalcu. No teraz chcę powiedzieć coś o soli. Że w związku z tym, że kapusta kiszona jest wystarczająco słona i kwaśna,
Tutaj się nie dodaje żadna sól nigdzie, bo jedyne coś brakuje sól to jest w tego W mięsie. mięsie. Inaczej wszędzie wszystko jest. Wszystkie pozostałe składniki mają sól. I biorąc pod uwagę to, że tutaj wczoraj to było słone, to wszystko w porządku, żadna sól nie dodajemy. Chcę jeszcze coś powiedzieć odnośnie papryki. Są dwie wersje odnośnie ostrość tego jedzenia. Jest tak, że albo takie suszone papryki, czerwone, można dodać. Każdy wie, ile z tych, do jakiego stopnia to może być ostre. A następna rzecz to są takie kiszone, jak te. Też jedna, dwie, trzy zależy. No, albo tą formę. Nie dodawajcie chili takie w proszku, bo wtedy nie ma Kontroli, tak, nie ma kontroli i nie może być za bardzo ostre. To nie powinno być za bardzo pikantne Tak, zresztą. tak. Powinno być pikantne, ale A jeśli to będzie jadł taki człowiek, który lubi bardzo ostre, to może wysypać cały garść chili. jemu to nie tak, zaszkodzi. tak. Dobra, nagadaliśmy się. W związku z tym ja teraz się będę raczej zajmował tym, żeby kamera nadążyła na tym, co on będzie robił. I następnym razem, tak bliżej, to się pojawię przy degustacji dopiero. Dobra? A ile Zgoda. to będziemy robili? Tak mniej więcej. Nie rozumiem? Ile to będziemy robili? Z 5 godzin, nie? Pieczenie to będzie 5-6 godzin. Inaczej wszystko, żeby poukładać, to zajmie 10-15 minut. No, czyli 10-15 minut roboty, kilka godzin do Pieczenie? 5 w piekarniku Tak. i to wszystko. Zapraszamy na stół. Także my dzisiaj wieczorem, a wy jak sobie zrobicie. Tak jest. Bierzemy się za robotę. Także Dobra. oddaję Ci głos. Co robisz? Mów, działaj. Dziękuję. Opowiemy resztę też w narracji. Poproszę mi podać tą naczynie. Zaczynamy od krojenia surowego mięsa na plastry, około 1-2 cm. I układamy je jako pierwszą warstwę na dnie naczynia. Następnie siekamy pora i mieszamy go z kiszoną kapustą. Tę mieszankę wykładamy na mięso. Kolejna warstwa to kiełbasy. Surowa biała i zwykła kiełbasa wędzona. Teraz mieszamy kapustę z suszoną papryką, dodając zmielone angielskie ziele i z 2 łyżeczki słodkiej papryki. Zapomnieliśmy wcześniej wspomnieć o kilku ziarnach pieprzu. My dajemy zielony. Mamy gotową kolejną warstwę. Teraz na plastry kroimy wędzony boczek i z niego będzie następna warstwa. Posypujemy go słodką papryką, kolejne 2 łyżeczki, układamy laurowe liście i warstwę samej kapusty. Na wierzch znowu około 2 łyżeczki słodkiej papryki i 4-6 kiszonych pikantnych papryczek ułożonych po brzegu. Na sam wierzch wykładamy smalec i ścięty w galaretkę wywar z goronki oraz okrawki aromatycznych świątecznych wędlin. Na koniec zalewamy szklanką wina. Czas zamknąć naczynie. Z mąki i wody robimy ciasto, którym doszczelnimy brzegi pokrywy. W uchwycie pokrywy jest mały otworek i on zostaje. I tak, drogi widzowie, to jest nasze kapama, które zaraz ląduje w piekarniku. Pieczy się, żebyście pamiętali, takie gliniane naczynia nie wolno stawiać w piekarniku nagrzanym. Musi być
pokojowa temperatura podobna do to, co jest w tym garnku. A pierwsze 40 minut do godziny trzeba piec na temperaturę 180 do 200 stopni, w zależności jak piecze wasz piekarnik. Żadny tutaj nie trzeba puszczać termobiegi. Bez termobiegu, bez nic. I potem jak minie ten czas, że już się zagrzeje, to przynajmniej, w zależności jakie mięso macie, 5 godzin przy temperaturze 160 stopni. I gitara. I później zobaczycie, jaki jest efekt. Zaczynamy. Znaczy my będziemy teraz odpoczywać i świętować, Tak. a piekarnik będzie pracował. Tak jest. No to widzimy się na końcu. No, na razie. Na razie, cześć. W piekarniku na dole wanienka, jakby coś kipieć próbowało, a nad nią kratka. Wstawiam naczynie do zimnego piekarnika i ustawiam 180 stopni na godzinę lub 200 na 40 minut. Po tym czasie zmniejszam na 150-160 stopni i ustawiam 4 godziny. I to wszystko. Gotowe. Ważne, wyjęty garnek postawcie na suchą deskę. Powiem Wam, że minęło 2,5 godziny od czasu, kiedy obniżyłem temperaturę do 150 stopni i w całym domu zaczęło pachnieć. I pachnie do tego momentu. Ja skończyłem swoją rolę. Wyjąłem z piekarnika. Teraz Ty to No. musisz otworzyć i nakładać. Wybieramy próbkę na talerz, próbując dostać się do każdej warstwy. Zapach, który się unosi, jest cudny. I to jest porcja dla jednej osoby, tak? Wiesz co, jak dla mnie jest dobrze. Jak dla Ciebie jest dobrze. Tak, na mięsko jest dobrze. Tu na dole ja pokazałem bardziej mięso na górze, ale na dole jest wystarczająco kapusta, papryki, tu jest por, papryczka, no kiełbaski różne, to są te boczki, tu jest ta Łopatka. łopatka i wszystko jest. Proszę Cię, spróbuj, teraz już jest dobrze i powiedz według Ciebie, jak to wygląda. Smakuje zarąbiście. Nie jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo ja to już jadłem. Robiliśmy to. kiedyś to razem Tak. w Łodzi. Jest pikantne, wyraźnie pikantne, chociaż nie za mocno. Ale to jest na wierzchu co jest, inaczej na dole nie ma, bo na dole papryczek nie ma. I każda warstwa tej kapusty ma troszeczkę inny smak, bo ma inny dodatek. Tak, tu jest ta, który jest sporem. Tu jest czerwonej papryki, tu jest czysta. Przyprawy wszędzie, kiełbasa, druga kiełbasa. Wszystko jest. Powiem Wam, że naprawdę żarełko jest dobre. Spróbujcie i napiszcie w komentarzach, co myślicie o tego dania. Ja Ci powiem tak, jest to godne i zacne danie. Nie narażę się swoim rodakom i nie powiem, że to jest lepsze od bigosu, Nie trzeba tego mówić. ale robi się na pewno zdecydowanie prościej i naprawdę świetnie smakuje. Tak. Świetnie smakuje. Jedyne coś trzeba, jakiś taki gliniany. A, to jeszcze nie może go dotknąć. Taki jest gorący, bo wyobraźcie sobie, koło stołu jest was 10, 12, bo to do 15 osób będzie mogło się najeść tego. Cały wieczór to będzie trzymało temperatury. I w każdej chwili może ktoś grzebać w środku i coś dobrego, gorącego wziąć i zajeść.
Do tego wódeczka. Wódeczka albo winko, może być rakija też. O, to po bałkańsku było. Po naszemu rakija. I z tego co pamiętam, to można to też oczywiście jakąś dużą tacę i całość wywalić jednorazowo. U nas to jest jeszcze inna wersja. Na przykład taka duża taca i to, co wszystko się wysypuje na raz, jak jest więcej ludzi i się zje na szybko. I każdy to będzie tak wyglądało, tylko że będzie więcej. I każdy sobie wybiera co chce, jemy i idziemy dalej. Bardzo smaczne. Mogę tylko zachęcić Was, żebyście spróbowali. Ja jestem fanem tego jedzonka. Jest to taka odmiana, wersja z dobrze nam znanego bigosu, ale naprawdę zacna i naprawdę bardzo smaczna. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam oczywiście na kanał Żela. Link macie tutaj. Także odwiedźcie go, dajcie jemu też łapki w górę. Powiem Wam, że zauważyłem, że na moim kanalu mam tyle Polaków, jak i Bułgarów. O innych tam nie mówię, ale Polacy i Bułgarzy dla mnie są najważniejsi. I tego się trzymamy. Tak jest. Dziękuję Ci za gotowanie. Również ja dziękuję za zaufanie. Smacznego Wam życzymy. Na razie, hej. Trzymajcie się, papa. Chcesz więcej dań wykonywanych w piekarniku? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.